Siema, dzisiaj Wam pokażę, jak zamontować LEDy do Tenery 700. Z rzeczy, które będziemy potrzebować, to oczywiście LEDy 4 na przód i na tył. Taki oto przerywnik. Ważne jest, żeby mieć dobry przerywnik czy przerywacz, różnie się to nazywa. Ważne, żeby był dobry specjalnie pod LEDy. Trzeba go wymienić, ponieważ oryginalnie zamontowane są żarówki i po prostu idzie za mocny prąd i migacze LEDowe strasznie szybko migają. To przepuszcza dużo słabszy prąd, więc miganie będzie odpowiednie. Ważne jest, żeby ten przerywacz był taki, który obsługuje też światła awaryjne. Dodatkowo opcjonalnie takie gumki, które się tutaj zakłada, żeby to wszystko fajnie było odizolowane. I takie elemenciki, które wejdą w miejsce przednich kierunkowskazów. Z narzędzi przyda nam się taki śmieszny dinozaur do ściągania izolacji z kabli, lutownica, cyna, no i jakieś kapturki. Jeszcze tak słowem wstępu szybko, dlaczego wymieniam na LEDy. Nie tylko dlatego, że te dyniopodobne, wielkie, oldschoolowe migacze są brzydkie, ponieważ szczerze mówiąc lubię je. Fajna jest ta gumowa konstrukcja, dzięki czemu nawet w przypadku gleby to się wygina i nie łamie. Natomiast wcześniej miałem mocowanie tablicy z Puiga, które jest bardzo fajne. Niestety nie do końca to tam współgrało z tym mocowaniem wydechu. Zresztą to i tak widać, że swoją troszkę konstrukcję zrobiłem. Nie jest to zamontowane teoretycznie tak, jak powinno być. Zrobiłem sobie taką przedłużkę, dlatego żeby zachować footpegi, ponieważ przy tym wydechu i przy tych bocznych panelach z Adventure Speca niestety jest tak to zrobione, że one są zamontowane do footpegów, obniżając trochę te footpegi pasażera. To znaczy tu wchodzi, to tak naprawdę też jest jakiś customowy metal przeze mnie tu dołożony, bo mocowanie z Adventure Speca wygląda generalnie tak. Więc chodzi o to, że domyślnie z Adventure Speca tutaj wystają nam jeszcze śruby. Ja to mam tak troszkę po swojemu zrobione, że zamiast stąd, żeby wystawały śruby, to jest dołożone tylko takie coś i całe się to obniża. Natomiast no, jak widać tutaj już naprawdę niewiele miejsca jest pomiędzy footpegami a wydechem. I cała ta rura jest delikatnie obniżona dzięki temu, że tutaj sobie takie przedłużenie zamocowałem. Gdyby nie to przedłużenie, to cały wydech poszedłby jeszcze troszkę do góry i już by się tutaj po prostu nie mieścił. Więc trochę to jest tak, że albo te panele boczne, albo wydech, albo podnóżki. No ale jak się pokombinuje, to można mieć wszystkie trzy rzeczy. No i montując, to jest w ogóle tie detail z HP Corsa. Nawet nie wiedziałem, że on jest, bo nie reklamują się za bardzo z nim. Trzeba go specjalnie sobie wygooglować albo znaleźć u nich na stronie. I tutaj cała ta powierzchnia jest płaska i tutaj ten klamp bardzo fajnie wchodzi. Zdecydowanie wolę bardziej tie detail z Puiga, ponieważ jest lżejszy i wygląda trochę lepiej. Natomiast no nie miałem wyjścia, musiałem, no jest on niekompatybilny z tym mocowaniem wydechu, no a muszę mieć to mocowanie wydechu, ponieważ no już w Serbii mi się cała ta konstrukcja moja wcześniejsza rozsypała i no to się będzie lepiej po prostu trzymać. Natomiast początkowo założenie było takie, że tutaj sobie te LEDy założę do tego tie detaila.
I tak patrzę po prostu na ten motocykl i wydaje mi się, że prędzej czy później przy jakiejś glebie nawet te małe ledziki po prostu mi się połamią. Jak gdzieś się walnie go w terenie, to na pewno duża część impaktu pójdzie na te kierunkowskazy i się połamią. Dlatego pomysł jest taki, żeby zamontować sobie je do tej części, do światła tylniego. Jak to będzie zrobione? Tutaj sobie wywiercę otwór i puszczę kierunkowskazy tędy. Przymierzałem się do tego już mniej więcej, wydaje mi się, że to powinno dać radę się tak zrobić. Więc będziemy za chwilę testować. Powinno się to udać. No niestety zostaną mi tu takie te brzydkie mocowania. Oczywiście jak zawsze jakieś moje śmieszne konstrukcje. Musiałem jeszcze dołożyć taką plastikową ramkę, na której jest odblask, bo teoretycznie odblask jest wymagany, więc dobrze go jest mieć. Da się to mocowanie założyć do góry nogami. Wtedy te wystające elementy byłyby tu i wyglądałoby to troszkę lepiej. Natomiast ja się pospieszyłem i już sobie przewierciłem znowu tablicę, a już była tu wiercona na wcześniejsze mocowanie i nie chcę teraz znowu kolejnych dziur w niej już wiercić. Po prostu jak będę wymieniał tablicę, to sobie zamontuję tą część do góry nogami i wtedy to będzie już wyglądać tak jak powinno. Zaczynamy od tego, że stare kierunkowskazy kończą się takim wtykiem, a że nie będę już korzystał z tych, to po prostu utniemy sobie kabel tu i to będzie podłączone do LEDa. Są takie LEDy, które już mają gotową końcówkę albo przełączkę już tutaj w kablu, albo jeszcze dodatkowo do wmontowania, natomiast no ja wykorzystam stare kierunkowskazy, bo raczej nie mam zamiaru do nich wracać już. Tak to wygląda. Odpięte. Lewy, a tutaj czarny jest prawy. Można ten kabel uciąć już na przykład w tym miejscu, można gdzieś dalej. Ja sobie utnę go po prostu gdzieś w tym miejscu. Cyk. Więc tak, ściągamy to, odpinamy sobie tu śrubeczki. Tutaj są dwie kolejne śrubeczki, które już odkręciłem. To sobie można wyciągnąć. I tak na moje pomiary okiem, żeby się ten kierunkowskaz tutaj nam zmieścił i nie przeszkadzał, to musiałaby być dziura zrobiona mniej więcej tu. Lepiej by to było pewnie mieć gdzieś wyżej i głębiej. Natomiast problem będzie taki, że ta śruba nie wejdzie. Tutaj jest za mało miejsca, żeby tą śrubę puścić. I po prostu pewnie te kable byłyby zgniecione za bardzo. Więc tutaj musi być to w tym miejscu. I powinno to dać radę. Ja jeszcze zauważyłem taką jedną rzecz z minusów tego Tidy Taila z HP Corsa. Tu mamy taką niefajną szczelinę i obawiam się, że tędy błoto będzie wlatywać i zasypiać nam motocykl od środka. Pewnie by tu dobrze było zrobić jakąś taką izolację. Jeszcze nie wiem, z czego to zrobię. Taka folia to nie wiem, czy jest dobry pomysł. Ale sobie ją tu wczepię pewnie, żeby zobaczyć, przetestować. I później pomyślę, co innego lepszego by tu można było wepchać, bo na pewno tędy brud będzie, błoto będzie. Bierzemy się za wiercenie.
Najpierw trochę mniejsza dziurka, żeby sprawdzić, czy na pewno jest w dobrym miejscu. Ta śruba jest prawie że tej długości co kierunkowskaz, więc myślę, że dobre miejsce. No, tak to wygląda. Idealnie wymierzone. Fajnie tutaj śrubeczka, nakrętka wchodzi. Zaraz będziemy dokręcać. Jeszcze druga strona. Nie dokręcamy za mocno. Tutaj trzeba obserwować gumę. Ona się tak delikatnie musi na dole rozejść. Tak naprawdę delikatnie. I wtedy powinno być ok. Teraz sobie jeszcze to spróbujemy tu włożyć. Wkładamy tą gumkę. Pięknie do końca. Proszę bardzo, jak fajnie się wszystko opiera. To stabilne. To sobie wywiercić odrobinkę mniejszą dziurę i wkręcić to w plastik. Dzięki temu też nie będziemy mieli tutaj żadnej szczeliny. Dokręcamy nie za mocno. Nakładamy gumę. Mamy kierunki gotowe. Teraz składamy sobie to, puszczając kabelki prawdopodobnie tędy. Ja jeszcze sprawdzę, czy na pewno tędy, ale wydaje mi się, że tak. I ważna rzecz. W zasadzie to ważne było już wcześniej, teraz już jest po fakcie. Jeśli chodzi o to, gdzie wiercić dziurę, to przy tym kierunku bardzo fajnie się to tutaj zamknie. Natomiast wwierciłem dziurę troszkę za blisko tej strony. Powinien być troszkę przesunięty do środka teraz do mnie. Dlaczego? Ponieważ tutaj nam to będzie blokować. Jeszcze jest to kwestia tej gumy, więc troszkę ją przypnę i będzie ok. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj ta guma blokuje nam ten plastik, przez co mamy tutaj szparę. Więc przytnę po prostu troszkę tutaj tą gumę i powinno być ok. No, jest prawie idealnie. Zakładamy koszuleczki. Najpierw jedna duża, a potem mniejsze.
na jedną i na drugą. Teraz pozostaje nam wlutować te kabelki. Mamy podpisane prawy i lewy. Z lewy tu jest prawy. Po ścięciu izolacji ja sobie skręcam te kabelki, żeby mi się nie rozlatywały. Teraz patrzymy, to jest prawy, więc idzie do tego. No i prosta sprawa. Tu sobie to wkładamy. Ja się na tym kompletnie nie znam, więc ja sobie to zaciskam kleszczami, a potem jeszcze lutuję. Czy to jest poprawnie? Nie wiem. Czy działa? Tak. Tu sobie wkładam kabelek. Pewnie są jakieś specjalistyczne narzędzia do tego. Ja takich nie mam. Ale tu sobie zaciskam, żeby się to ładnie trzymało. Jeden i drugi. Odpalam sobie taką mini lutownicę. I takie sobie robię prawdopodobnie najbrzydsze lutowanie świata. Prawdopodobnie ktoś oglądając, jak to robię, dostaje zawału, ale ja sobie tak robię i mi działa. Na pewno można to zrobić w lepszy sposób. Na pewno popełniam tutaj błąd za błędem, jak na przykład teraz, ale ostatecznie będzie działać. Więc to, co tu robię, to nagrzewam sobie trochę te zwoje, żeby lepiej przejęły cynę, a potem ją wtapiam do środka, zalewając te wszystkie szczeliny, które tam zostały do końca. No i w ten sposób udało mi się prawdopodobnie zrobić najgorsze, najbrzydsze i najbardziej nubowskie lutowanie ever. Natomiast sprawdzimy, czy będzie ono działać. Kabelki łączymy sobie tutaj. Szary do szarego i czarny do czarnego. Próba generalna. Tu się nam LEDzik świeci na tablicę. Dobrze. Lewy kierunek świeci. Prawy również świeci. Natomiast zobaczcie na tempo świecenia. Jest za szybkie.
I z przodu świecą jeszcze szybciej te żaróweczki. No bo mamy mamy takiego trochę miksa. Mamy i LEDy i zwykłe żaróweczki. Natomiast teraz zamontujemy jeszcze LEDy z przodu i zobaczycie, co się będzie działo. Zanim podłączę przednie LEDy, to od razu pokażę Wam i wymienię ten przerywnik. Przerywnik w tenerce właśnie znajduje się tu. To jest ten boksik. Jako że teraz mam fajne, łatwy tutaj dostęp, bo pościągałem sobie owiewki, to wymienię od razu najpierw to, a później się zajmiemy przednimi LEDami. Bardzo prosta robota, tak naprawdę. Niektóre te przerywniki czy przerywacze nie mają tej gumki, natomiast w tym mamy już tutaj z dwóch stron, więc nie potrzebujemy tej starej gumki. I teraz, tak jak widać, tu odpinamy to sobie. Cyk. Stary przerywacz. Nowy przerywacz montujemy w prosty sposób. Tutaj trzeba zauważyć, są dwa piny. No raczej nie da się tego podpiąć w zły sposób, więc podpinamy sobie. Cyk. Teraz dodatkowo jest tutaj jeszcze minus. Po co? Nie wiem. Ale jak dają, to pewnie trzeba go podpiąć pod minus. Czyli do baterii sobie to wypniemy. Podpinamy pod minus. Nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, jak wiecie, czemu tu jest ekstra minus. Panel boczny, 3 śrubki tu i 2 takie plastikowe piny. Następnie podnosimy lekko do góry i do tyłu. Powinno się to bez problemu odczepić, nawet przy takich hidach. Powinno się to udać ściągnąć. Natomiast tu jeszcze co nas trzyma, to jest ten konektor właśnie do kierunkowskazu. Możemy teraz sobie wyciągnąć spokojnie już cały ten panel boczny. I ten kabelek sobie tutaj był przypięty i do konektora. To, co nas teraz interesuje, to wyciągnięcie tego kierunkowskazu. Cyk. I teraz ważne, najpierw ten nasz grubszy kolega, później owiewka. Cyk. Widzicie? Fajnie to teraz tu się trzyma. Teraz ten nasz cieńszy kolega, on jest z dwóch stron taki sam, więc wsiorybka, którędy, cyk. Warto sobie za kabel chwycić i to wszystko przytrzymać do momentu przykręcenia. Równiutko powinien być ustawiony, wtedy będzie git. Pięknie kolorowo. No dobra, no i podobnie jak
z poprzednimi kierunkami. Ten konektor sobie będziemy musieli uciąć i wykorzystać. LEDy zamontowane. Tak się prezentują z przodu. Sprawdzamy, czy działają. Lewy działa. Lewy działa. Prędkość jest ok. Awaryjne. Również prędkość ok. Wszystko pięknie śmiga. Tak więc prosta operacja montażu LEDów zakończona pomyślnie. Zobaczymy po czasie, czy będą działać, czy te moje lutowania śmieszne wytrzymają. Także jeśli się podobało, to dajcie znać w komentarzach. Kolejne modyfikacje z Tenery już niedługo.